Niedawno ktoś napisał w komentarzu: Basia, jakbyś mogła cofnąć czas, czy wyjechałabyś do Australii jeszcze raz? Ja się na chwilę zatrzymałam nad tym pytaniem i wróciłam do niego, bo no, po prawie 18 latach życia tutaj w Australii, no to pytanie nie jest wcale takie proste. Australia może dać dużo, ale potrafi też sporo zabrać. I nie mówię tylko tutaj o kwestiach finansowych. No dzisiaj Wam odpowiem na to pytanie, bo wydaje mi się, że to jest dość ważny temat. Dużo ludzi zadaje te pytanie, czy Australia dalej jest tak atrakcyjna, jak była kiedyś i co może dać. Co niektórzy mówią, że Australia im nic w życiu nie dała. Ja się z tym nie zgadzam, bo tak naprawdę to Australia nas wybrała, a nie my Australię. Myśmy musieli przejść cały proces emigracyjny, żeby tutaj się dostać, żeby tu być. I tak na końcu to Australia zadecydowała, czy nas chce, czy nie. Mogliby znaleźć mnóstwo powodów, żeby powiedzieć: nie, macie, zrobiliście to, co mieliście zrobić i dziękuję, do widzenia. I moim zdaniem pytanie, czy podjęłabym taką decyzję jeszcze raz, powiem Wam tak. W ostatnim odcinku Złote czasy się skończyły. Bardzo dziękuję za oglądalność i za komentarze. I większości z Was się ze mną zgadza. Większości stwierdziło, że mam depresję i w ogóle mam jakiegoś doła. Nie, nie mam doła. To, kochani, na pewno nie mam doła. Mam może jakieś przemyślenia związane z sytuacją rodzinną, ale na pewno nie mam doła, co chodzi o Polskę czy Australię. Absolutnie nie. Tutaj tego doła nigdy nie miałam. I dziękuję Wam za te komentarze, bo te komentarze twierdziły mnie w tym, że nie tylko ja mam takie przemyślenia, moje refleksje na temat właśnie tego, co się dzieje w świecie, co na dzień dzisiejszy jest paradoksem wszystkiego i do czego tak naprawdę już żeśmy się zdążyli przyzwyczaić. Bardzo dziękuję wyluzowanym za polecenie kanału. Też polecam, bardzo fajni ludzie, którzy zaczynają swoją historię życia właśnie w Bułgarii. Tam kupili sobie siedlisko, tam mają bliskich, czyli rodziców. Bardzo fajne, polecam ten kanał. Wyluzowani, super. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Uwielbiam Was oglądać. Cieszę się, że macie odcinki codziennie. Ja bym też chciała, ale czas mi na to nie pozwala. Praca na etacie jednak też zobowiązuje. Jak wiecie, pracuję od poniedziałku do piątku, więc ciężko mi cokolwiek, ale mówię, polecam wyluzowanych. Gorsze czasy też żeśmy przetrwali. Co prawda, co prawda, to prawda. Przeżyliśmy komunę, przeżyliśmy przewrót po komunie, różne zmiany finansowe również. I otworzyły się też granice dla nas Polaków, co było też dużym ułatwieniem na zwiedzanie, podróżowanie lub emigrację. Czy warto jeszcze w 2026 roku przylecieć do Australii i czy cofnęłabym czas? Powiem Wam tak, jakbym mogła cofnąć czas, to zrobiłabym dużo, dużo więcej zmian, mając te doświadczenie, które posiadam na dzień dzisiejszy. Na pewno wyemigrowalibyśmy dużo, dużo wcześniej. Co chodzi o Australię, staralibyśmy się o proces wizowy dużo wcześniej. Czy jakbym mogła cofnąć czas z realiami dzisiejszymi, które są, myślę, że Australia to jest najlepszy wybór, jaki mogliśmy zrobić w swoim życiu. A powiem Wam dlaczego. Wspominałam, że Australia jest na tą chwilę bezpieczna, jest stabilna i jest bezpieczna pod wieloma względami. To nie tylko chodzi o wojny, nie tylko chodzi o ceny. Jak wiecie, mój mąż jest w Polsce i mam bieżące ceny właśnie, wszystko wygląda w Polsce. I niektórzy w komentarzach piszą, że długo Cię nie było w Polsce, to nie wiesz, jak jest pięknie i w ogóle, i ceny, i jakie zarobki duże. Kochani, tak nie do końca. Tak to wygląda. Wygląda to, ja nie mówię, że wszyscy, ale jest taki zwykły Kowalski, przyjmijmy to w cudzysłowiu, taki zwykły Kowalski, niestety dalej żyje od pierwszego do pierwszego. Ludzie na emeryturach, co niektórzy, żyją od pierwszego do pierwszego. I dalej tak jest. I nie możecie generalizować wszystkich Polaków, że wszyscy mają się tak perfekcyjnie dobrze. Ja nie mówię. Osoby
w dużych miastach dalej funkcjonują dobrze, ja nie mówię, że nie. Zarabiają bardzo dobre pieniądze. Na Śląsku też ludzie zarabiają na kopalniach bardzo dobre pieniądze. To się jeszcze nie zmieniło. Ale pamiętajcie, kopalnie zamykają, starają się je zamknąć. No bo jak większość rzeczy pozamykali, tak samo starają się, z tego co wiem, zamykać następne kopalnie. Więc w momencie, kiedy zamkną kopalnie, no w tym momencie ludzie tracą pracę, dostaną jakieś tam wyprawy, ale to starczy na krótki moment. To nie będzie procentować, aby żyć godnie. Znowu będzie walka o przetrwanie, walka o różne sytuacje życiowe. Powiem Wam, jaka różnica jest między Polską a Australią. Różnica jest taka, co chodzi o to bezpieczeństwo, nawet finansowe. Co mam na myśli? Tutaj w Australii, pracując na etacie, czy nawet jako subkontraktor, czyli wykonujecie komuś jakieś prace zlecone, tutaj przeważnie wypłaty są co 2 tygodnie. Co niektóre firmy płacą co tydzień. Jedynie na kopalniach płacą raz w miesiącu. A to wiem, bo mój zięć pracuje właśnie na kopalni, więc wiem, że wypłaty są miesięczne. Dlatego, że oni tam mają system 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, więc różne pracy tam są, czyli 2 tygodnie są na sajdzie, czyli tam na kopalni, a tydzień na przykład w domu, albo 2 tygodnie w domu, 3 tygodnie poza domem. U mnie mój zięciu ma 1:1, czyli ma 1 tydzień pracuje, 1 tydzień jest w domu. Mówicie mi, że w Polsce jest tak perfekcyjnie. No właśnie, co chodzi o wypłaty, to dalej jest tak, jak jest i raz w miesiącu nie każdemu starcza od pierwszego do pierwszego. W większości ludzi nie mieszkających, nie pracujących w dużych miastach dalej jest właśnie tak, jak jest i czasami brakuje tych pieniędzy. Tu system australijski jest idealny moim zdaniem. Dlaczego? Powiem na własnym przykładzie. Ja mam płatność co 2 tygodnie, mój mąż ma płatność co 2 tygodnie i na przykład w jeden tydzień ja mam wypłatę, jeden tydzień mój mąż ma wypłatę, więc fizycznie mamy wypłatę co tydzień. I to nie są małe te wypłaty. Może człowiek sobie tak zorganizować płatności, zakupy czy odkładanie pieniędzy, dlatego że mamy to systematycznie. Robimy to, mamy wypłatę tydzień w tydzień. Nie ma takiej obawy, nie ma takiego stresu, że na coś nas nie będzie stać, że braknie nam, nie wiem, na jedzenie, na kupienie czegoś. Ja się wściekam, oczywiście, że się wściekam, że na przykład musiałam zapłacić 4200 prawie za bilety do Polski, bo ktoś sobie wymyślił wojenki i zamykają, bombardują, nie wiadomo co robią. Więc wiecie, to nie jest tak, że ja się wściekam, ja zarabiam na to i ja pracuję na to wszystko. I to nie jest tak, że ja zarabiam jakieś małe pieniądze, bo bym zgrzeszyła, jakbym powiedziała, że zarabiam tu mało. Ale, ale mimo wszystko, no dlaczego ja mam płacić za coś, co było normalne w ramach rozsądku? Nagle poszło razy 2, 3 razy 3. Pieniądze mogłabym mieć na wydanie na fajne wakacje. Wydaliśmy pieniądze na bilety, bo wszystko poszło w górę przez jedną osobę tak naprawdę. No, więc wracając właśnie do życia tutaj w Australii, co chodzi o płatności, o pracę, moim zdaniem Australia jest bardzo dobrze zorganizowana, co chodzi o system płatności. To jest moje zdanie, tutaj w zachodniej Australii. Ja nie wiem, jak jest w innych stanach. Ja nie będę się wypowiadać na temat Sydney, Melbourne czy tam Queensland, dlatego że ja tego nie wiem, jak tam jest. Ja znam ludzi i rozmawiam z ludźmi z innych stanów i mogę dać przykład, że moja koleżanka z Sydney pracowała dokładnie na tej samej pozycji co ja. Ja zarabiałam wtedy, na tamten czas, to było jakieś 8 lat temu, 35 czy $38 na godzinę, a ona dalej zarabiała 27, na przykład w Sydney, czyli różnica była ewidentna. No ale te $25 to jest absurd, prawda? I dziękuję też tutaj
australijskiej dziewczynie za podjęcie tematu, ze względu na to, że za $25 nie jest w stanie człowiek się utrzymać. To prawda, na dłuższy okres, jeżeli tu przylatujecie, to jest nóż na gardle. Dalej wracając do tego tematu, czy bym to zrobiła? Z perspektywy czasu tak. Tak, Australia jest chyba i nawet na dzień dzisiejszy, w 2026, gdzie oczywiście wszystko poszło do góry, no praca i pieniądze tu w Australii jednak jest to główny powód. No jest tu praca inaczej wyceniana niż na pewno w Polsce. Tutaj nawet zwykła praca daje możliwości normalnego życia. No oczywiście trzeba pracować, to tutaj to jest nieuniknione i nic nie przychodzi samo. No, trzeba się troszeczkę na początku wysilić, no i później kontynuować i dążyć do tego, jaką pracę chcecie wykonywać. Ale ma to takie poczucie sensu. Nie czuje człowiek tej presji, że mi braknie. I to jest fajne. Tutaj w Australii po prostu za swoją pracę możesz sobie zbudować swój azyl, taką swoją przestrzeń. I ja mówię, nie możecie, ja mówię tu o zachodniej Australii, żebyście mi cały czas nie wmawiali, bo wcale tak nie jest. Jest. Wierzcie mi, że jest. Australia mi dużo dała. Dała mi spokój, dała mi stabilność i finansową, i fizyczną, i dała mi przestrzeń, dała mi możliwości i zawsze są tutaj możliwości rozwijania się, więc pracodawcy dbają o to, żeby człowiek był cały czas dokształcany. Więc wiecie, całkowicie inny system. Tu każdy znajdzie pracę. Australia jest wielokulturowa i tutaj naprawdę nie ma pod tym kątem dyskryminacji. Tu nie musicie być nastolatką z 5 językami, z doświadczeniem 15 lat. Nie. A w Polsce dalej tak. W Polsce również jest tak, że choćby teraz mój mąż pojechał z przyczyn rodzinnych do Polski. No jak wiadomo, mamy rodziców, mamy też swoje zobowiązania, co chodzi o Polskę. I to nie jest tak, że myśmy wyjechali do Australii i zamknęliśmy wszystko za sobą. Nie, rodzina jest dalej, przyjaciele są dalej, więc dalej mamy swoje zobowiązania, na które musimy oczywiście odpowiedzieć, zareagować. Jedyną rzeczą, co Australia mnie właśnie przeraża mnie właśnie, co chodzi o ceny biletów na tą chwilę. Wkurzają mnie po prostu masakrycznie, że wyjazd do Polski to jest tysiące kilometrów. Każdy wyjazd do Polski to jest decyzja po prostu last minute, planowana, obojętnie jaka, ale to jest wyprawa. Tak naprawdę to jest wyprawa. A w dzisiejszych czasach, no zobaczymy, co jeszcze z tego wszystkiego będzie. Wiecie, to są tysiące dolarów. To nie jest tak, że lecicie sobie do Polski. Ktoś mi też napisał, bo ja jeżdżę tylko biznesową klasą. No gratulacje, no. No ja nie jeżdżę biznesową klasą. My z mężem nie latamy biznesową klasą. Normalną, ekonomiczną, która też nie kosztuje mało na tą chwilę. No i wtedy właśnie to jest właśnie jedyny minus Australii, co chodzi w takich momentach, kiedy musimy być szybko, można powiedzieć, w Polsce. No i tutaj nas to dyskredytuje, bo zaczyna się cały proces. To jest jedyna rzecz. Więc sami, jak możecie usłyszeć z moich ust, że czy bym zmieniła coś, czy podjęłabym inną decyzję? Nie. Myślę, że ta decyzja to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Australia jest świetnym krajem, przygotowanym do wielokulturowości. No, i tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś na kogoś patrzy, zagląda, o, patrz jak wygląda, patrz jak to, patrz jak... Nie. Każdy się uśmiechnie, powie haj, cześć, jak tam, z grzeczności, z uśmiechem na buzi. A w Polsce dalej jest biurokracja, z którą trzeba walczyć. I od Ajfasza do Kajfasza trzeba chodzić, w tom i z powrotem. To jest jakaś paranoja, żeby nie móc załatwić podstawowych rzeczy. Mając wszystkie dokumenty, mając wszystkie zezwolenia, upoważnienia, dalej. W Polsce po prostu nie wierzą ludziom. To jest straszne. Tam się traktuje człowieka jak osobę, która jest nieszczera, nie mówi prawdy. Patrzą na człowieka,
Mój mąż mówi, że czuje się czasami jakby robił coś złego, bo takie stanowisko mają urzędnicy. Są osoby, oczywiście nie wszyscy, ale są mój mąż mówi, że na przykład, był w jednym z urzędów, który dostał konkretne informacje. Pani była bardzo miła, grzeczna, opowiedziała, powiedziała, doradziła. Cała reszta nie, nie wolno i koniec. No więc wiecie, to jest tu w Australii bierzesz telefon, dzwonisz i koniec. I masz wszystko załatwione. Nigdzie nie latasz po żadnych urzędach. Pójdziesz raz do banku, to już więcej nie musisz. Wszystko możesz zrobić na komputerze. A w Polsce dalej. Ze szpitalami załatwienie transportu to jest obłęd. To za daleko, to za blisko, to nie może, to trzeba mieć długi termin. No jeżeli coś jest wymagane, no to powinno być to robione automatycznie. No, nie wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że mamy taką sytuację właśnie, dlatego mój mąż też jest w Polsce ze względu na moją teściową, zakładając gips, robiąc operację. No, czyli to jest normalny proces, tak? Czyli wiadomo, że za te 5 czy 10 dni trzeba ściągnąć szwy, trzeba zrobić to, tamto, trzeba ją przywieźć, odwieźć, przecież ona nie wstanie, nie chodzi, nie pojedzie samochodem. Więc powiedzcie mi, czemu to nie jest robione automatycznie? No nie, w Polsce nie jest to realne, bo to ty masz sobie to załatwić, ty masz to zablokować. Nie ma tak, a w Australii jest automatycznie. Masz operację, wiem na własnym przykładzie. O tym też kiedyś opowiem. Tylko wspomnę, że miałam guza. Miałam guza w głowie. Wszystko jest. Operowali mnie, robili mi różne badania, ściągali mi szwy. To było automatycznie. Następna wizyta zabukowana, czyli zamówiono, tak? Ja nie musiałam przyjeżdżać 10 razy albo dzwonić na telefonie, czy będzie termin dla mnie. Nie, termin był z góry już ustalony. Więc wiecie, mam porównanie na tą chwilę, co chodzi o Polskę. I jestem wściekła na pewne rzeczy. Naprawdę. Słuchajcie, nawet wynajmując samochód w Polsce, słuchajcie, to są takie horrendalne pieniądze, że to jest głowa boli, no ale nieważne. Wynajmujemy, tak? Wynajęliśmy samochód. Mój mąż wynajął samochód. I nie możesz robić tego, nie możesz robić tego, nie możesz robić tego. Ja potrzebuję samochód do jazdy. Jak ja nie mogę jechać w to miejsce, czy tamto, czy w ogóle? No słuchajcie, te ubezpieczenia, jak chcesz robić to, musisz zapłacić ekstra, jak chcesz robić to, musisz zapłacić ekstra. No dobra. No i tak człowiek płaci. Więc wiecie, to jest takie całkiem inaczej niż tutaj w Australii. Tu wynajmujecie samochód i tam pisze, chcecie jechać tyle kilometrów, chcecie mieć taki pakiet, czy taki pakiet, czy taki pakiet. W Polsce nie. W Polsce o każdą rzecz trzeba się zapytać, czy to będzie uwzględnione, czy to będzie uwzględnione, czy to będzie uwzględnione. Bo jeżeli czegoś zapomnicie powiedzieć, że chcecie to robić tym samochodem, to już płacicie dodatkowo opłaty. No słuchajcie, no to jest jakieś nieporozumienie, no ale tak jest, no przynajmniej tak myśmy trafili, no. Co innego jest, jeżeli się wynajmuje samochód na lotniskach, to już są takie same standardy jak tu w Australii, ale jeżeli chcesz wynająć samochód gdzieś tam w pobliżu siebie, swojego miejsca zamieszkania, z jakiejś mniejszej miejscowości, to jest po prostu nieporozumienie. Czy warto przyjechać do Australii w tym 2026? Powiem Wam tak, jest drogo, bo jest, ale nie jest wcale tak dużo drożej niż w Polsce. A powiem Wam świeży przykład. Dzisiaj rozmawiałam rano z mężem i mąż do mnie mówi, ty wiesz, po ile kosztuje tutaj polski chleb? Mały bochenek chleba. Ile kosztuje w Polsce? Napiszcie w komentarzach, ile u Was kosztuje, bo może tylko w tej miejscowości tam w Knorowie jest tak drogo, bo mały chleb kosztuje 11 zł. A tu australijski chleb, ten żytni, który ja kupuję i nie należy do tanich, wydawało mi się, że nie jest tani, to kosztuje 13 zł w przeliczeniu na polskie złotówki.
I teraz porównajcie sobie zarobki tu w Australii, a zarobki w Polsce przeciętnego Kowalskiego. A sami sobie odpowiedzcie na pytanie. To się nagadałam znowu, co? Ale rzuciłam temat. Wyście rzucili ten temat, nie ja. Australia jest dla mnie takim krajem marzeń. I ja dalej będę wam zachwalać Australię. To jest też zawsze mówię, że to jest moje miejsce na ziemi, to jest to, co chcieliśmy mieć, to mamy. No, to moje vlogi coraz bardziej takie narzekające. Nie narzekam, naprawdę. Z ręką na sercu nie narzekam. Naprawdę. No po prostu mam takie swoje przemyślenia, dlatego że jestem sama i tyle mam po prostu w głowie mi się gotuje. Czytam te wiadomości, słucham porannych wiadomości właśnie polskich, a życie jest takie krótkie, takie piękne. No i w tym momencie odpowiem wam na te moje pytania. Natomiast z mojego punktu widzenia i z mojej perspektywy i doświadczeń w życiu zrobiłabym to bez zastanowienia jeszcze raz. Ze względu na pracę, na stabilność finansową, na pogodę. Jedynym minusem to tylko odległość. A tak jak wam tu wspominałam, ceny w Polsce, a w Australii nie mają tak dużej różnicy, a zarobki w Polsce, a w Australii to jest dość duża różnica. I gdybym mogła cofnąć czas, czy bym wyjechała? Tak, zrobiłabym to dokładnie tak samo. Jakbym mogła cofnąć czas, a wiedziała, jak to wygląda, zrobiłabym to tylko z jednym wyjątkiem. Zrobiłabym to dużo, dużo wcześniej. Tu zachodnia Australia jest takim naprawdę moim wymarzonym miejscem na świecie. Więc czy ja polecam wyjazd do Australii w 2026 roku? Polecam. Polecam każdemu. Jeżeli macie tylko takie możliwości, macie zawody. Oj, kochani, no nic, będę kończyć w dzisiejszym odcinku. Też taki trochę miszmasz, ale mówię, pytanie dosyć kontrowersyjne. Kilka wątków podjęłam w tym filmie, w tym vlogu. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Jesteście kochani. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję, za oglądanie. No i za to, że jesteście w kupie siła. I dziękuję za pozytywny vibe. Życzę wam miłego weekendu i do następnego. Bye!